Czołem. Dzisiaj porozmawiamy o czymś innym, o czymś, co wskazaliście mi w ankiecie, którą nieopatrznie założyłem i prosiłem o Wasze głosy. W wyniku tej ankiety duża część osób chciała usłyszeć parę słów o czymś takim jak Dzikie Pola. Dzikie Pola, szlachecka gra fabularna, czyli system RPG, setting, jak to się nieraz mawia, RPGowy. Co ciekawe, bardzo dużo głosów od osób, które chciały się troszeczkę dowiedzieć o tym systemie, było z zagranicy. No dobrze, w takim razie, skoro Vox Populi, Vox Dei, skoro tego chcieliście, to dostaniecie. Z góry zastrzegam. Owszem, ja w gry RPG grywam, w gry RPG grywałem i zaczynałem w ogóle swoją przygodę od nich, ale nie będzie to jakaś wielka, dokładna analiza tego systemu, rozpisywanie i mówienie o mechanice itd., itd. Powiem Wam o moich doświadczeniach z tym systemem, dlaczego uważam, że był ciekawy, jakie miał plusy, jakie miał minusy, co się z nim wiązało. Także jeżeli dla Was to jest ok, no to proszę, możecie słuchać dalej. Dzikie Pola, szlachecka gra fabularna. Jak widać, podręcznik, który posiadam, swoje przeżył. No i ja i tak go kupiłem używanego w czasach mojej młodości i już wtedy był troszeczkę zmęczony, no ale lata swoje zrobiły, więc no dalej jest w formie troszeczkę widać, że zmęczonej. System RPG Dzikie Pola. Autorów miał trzech. Trzech jest autorów tegoż systemu. Są to Jacek Komuda, Marcin Baryłka i Maciej Jurewicz. O Jacku Komudzie, no to pewnie większość z Was słyszała, jest zresztą autorem rozlicznych książek osadzonych w jego settingu historycznym. Nie nazywałbym ich książkami historycznymi, to są takie książki w określonej konwencji pisane. I moi drodzy, ci autorzy stworzyli taką grę Dzikie Pola. I co ciekawe, gra ta, szlachecka gra fabularna, bardzo fajna nazwa zresztą, została wydana, pierwsza edycja, w 1997 roku. Dlaczego mówię o tej dacie? Bo oprócz tego, że jestem historykiem. Dlatego, że premiera filmu Ogniem i Mieczem miała miejsce w 1999. Także chłopaki wyprzedzili troszeczkę swój czas. Nie wiem, czy oni już, bo wiadomo, że już jak kręcono Ogniem i Mieczem, no to już wiadomości o tym było dużo wcześniej. Czy oni wiedzieli, że to niedługo wyjdzie i będzie boom i tak dalej. Tak czy siak, pomysł był świetny. System Dzikie Pola osadzony jest oczywiście w świecie XVII-wiecznej Rzeczpospolitej. Plus minus 100 lat oczywiście, można sobie tam jak coś bez problemu grać i w XVI wieku, bez problemu i w wieku XVIII. Ogólnie chodzi o czasy Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Większość i tak grała około, tak datując sobie pewnie w te Dzikie Pola, w czasy tam, nie wiem, powstania Chmielnickiego, czy tam potopu, wiadomo. Albo w takim okresie spokoju pomiędzy tymi różnymi wydarzeniami. System pozwalał nam grać szlachtą, w większości oczywiście. Mieliśmy tu różne postacie, chociażby żołnierzy. Mieliśmy towarzysza pancernego, mieliśmy husarza, mieliśmy różnych innych. Było tych postaci troszeczkę. Był też swawolnik, klucznik, podstarości itd., itd. Mamy całą księgę czwartą na zasadzie typów bądź aliasów szlachty polskiej, więc wydaje się, że jest tego troszeczkę dużo i jest co robić. Każdą postać opisywały jakieś cechy, jak żywotność, zwinność, krzepa, mądrość itd. Co ciekawe też fantazja oraz łeb. Mieliśmy też jakieś tam dodatkowe przewagi bądź przywary, umiejętności itd., itd. Mieliśmy warchołów, mieliśmy pijanicę. Jeżeli chodzi o podręcznik, to miał tutaj charakterystyczne grafiki. Jednym z moich ulubionych grafik były grafiki autora Huberta Czajkowskiego. One są nie do pomylenia z żadnymi innymi. Zresztą Hubert Czajkowski potem był autorem też okładek do książek Jacka Komudy. Ja osobiście uważam, że to były najlepsze okładki, jakie się trafiły do powieści Jacka. Naprawdę świetny jest styl Huberta Czajkowskiego. Jestem ogromnym fanem. W ogóle on się jakby rozwinął też, trzeba przyznać, graficznie, bo jak się popatrzy na te
grafiki z pierwszej edycji Dzikich Pól, czy tam drugiej, a porówna do tego, co teraz na swoim profilu nieraz wrzucano, to widać, że tu jest taka poprawność historyczna na dużo wyższym oczywiście poziomie. Wiadomo, że nie idealne, bo nie to są rekonstrukcje, ale naprawdę czuć różnicę na plus. Zawsze też uwielbiałem jego tą kreskę, ona jest taka bardzo, bardzo specyficzna. Mi się bardzo, bardzo podoba. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten system, no to mieliśmy tutaj oczywiście opis tego, jaka była ta XVII-wieczna Rzeczpospolita, co tam się działo. No, mieliśmy informacje o takich sławnych warchołach XVII-wiecznych, o tym, jak wyglądały poszczególne prowincje ze Rzeczpospolitej i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa rzecz w tej grze to jest oczywiście nazewnictwo, bo my nie mieliśmy tutaj mistrza gry, wiadomo, tylko autorzy sugerują, że mamy tutaj starostę gry, tak? Nie mieliśmy graczy, tylko panów graczy, tak? Nie było jako takiej sesji RPG, tylko była biesiada. Nie było scenariusza gry, tylko był diariusz, tak? Gry. I tak dalej, i tak dalej. W ogóle ciekawa sprawa. Sam podręcznik tam przy prowadzeniu, jak są jakby takie porady dla starosty gry w księdze 7, dużo mówi o tym, jak taką biesiadę prowadzić, tak? Że jak mamy taki diariusz, to mamy biesiadę i że no, to nie jest taka gra w bezmyślne zabijanie kolejnych potworów i tak dalej, tylko że tutaj przygotowujemy się do biesiady, że fajniej byłoby sobie przygotować jakiś tam stół, zastawić go, żeby był napitek, było jakieś jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej, żeby to był miód pitny. No wiecie, czaicie klimacik, który jest, nie? Zwracają tę uwagę na muzykę, jaka się powinna pojawić i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze wtedy nie było muzyki z Ogniem i Mieczem, więc nie mogli jej tutaj dać. I tak szczerze powiedziawszy, i to był plus, taki bardzo charakterystyczny, ale i minus jak dla mnie, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie w Dzikich Polach no też stworzył się taki sposób prowadzenia dosyć biesiadny. No nie na darmo jest zasada, która mówi, że piłeś, nie prowadź. No i niektóre takie rozgrywki no przeradzały się w różne pijatyki, że tak ujmę. Ale okej, no jest to jakiś pomysł. Mieliśmy tu bardzo dużo informacji na temat też uzbrojenia XVII-wiecznego. To są żywcem przerysy tak naprawdę z Zabłockiego, tak? I ten, kto widział ten podręcznik, no to wie, że no to przecież to są dokładnie wzięte grafiki stąd. Ale w czasach, jak ja miałem tę książkę i zresztą tak samo jak tu macie system walki, macie opisane poszczególne elementy tego systemu walki, jakieś tam cięcia, to te grafiki to są też przerysy z Zabłockiego, tak? To doskonale widać, że to są właśnie od niego wzięte. I nie ma się co dziwić, no ale powiem wam szczerze, to było w takich czasach raczkującego internetu i jak ktoś dostał takie coś w ręce, jak ja to dostałem w ręce, to jak to czytałem, to byłem w szoku. Nie wiedziałem, co się dzieje. Mówię, ile tego jest, ile tu jest informacji, w ogóle jakie są świetne rysunki i tak dalej, i tak dalej. Z perspektywy czasu i zdobywania wiedzy, to widać te wszystkie inspiracje, widać skąd było brane poszczególne opisy, poszczególne grafiki i tak dalej, ale chwała jest wielka dla autorów, że oni w 1997 roku takie coś przygotowali. Naprawdę coś świetnego. Co mi się podobało w tym systemie? Co mi się bardzo podobało? Bardzo ciekawy był system walki, który starał się jakby odtworzyć tę konwencję szermierczą, czyli zasłony, cięcia, kierowanie tych cięć w konkretne miejsca, parowanie, różnego rodzaju cięcia, tak? Jakieś tam referendarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna sprawa, taka dodająca klimat. Tam autorzy zachęcali, żeby w ogóle używać tych cięć, wręb, coś tam. To są ze Starzewskiego bodajże. Ale to na tym sobie można połamać język. Bardzo fajny był opis świata. On też jest taki troszkę uproszczony. Konwencja Dzikich Pól jest naprawdę specyficzna. No wiecie, są panowie bracia, Dalibóg, haha, szelmy i tego typu sprawy. No i jest cała reszta, nie?
Moskwicin to będzie głupi, tępy, no kozak to będzie taki buńczuczny i tak dalej, no ale szlachcic to będzie szlachcicem, a chłop będzie chłopem, no. No nie ma co kryć, tak? Zresztą ten motyw się powtarza potem w książkach Jacka Komudy. No jak się czyta książki jeszcze te wczesne Jacka Komudy, to po prostu to wygląda jak zapis sesji RPG Dzikie Pola i to nie jest złe. Mówiłem Wam troszeczkę o tych jakby typach szlacheckich, tych postaciach, jakimi możemy grać i to się wydaje, że tego jest dużo, bo mamy i hultajów, mamy infamisa, można grać kawalerem, można grać warchołem, można grać pijanicą, można grać łowcą chłopów, można grać towarzyszem husarskim, zawali drogą, lisowszczykiem i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że naprawdę większość osób, przynajmniej jak znałem wszystkich, to żeby się dobrze bawić, to grało się albo właśnie nawet nie towarzyszem husarskim, ale zawsze jakimś zawali drogą, jakimś wachmistrzem, tego typu postaciami. Także zawsze to się wydaje, że to jest dużo, ale tak ostatecznie to, wiecie, no granie ekonomem, granie pisarzem, sorry, nie? Woźnym to jeszcze, ale no wbrew pozorom trzeba byłoby mieć naprawdę dużo fajnych pomysłów, żeby to ciągnąć, a wydaje mi się, że nie było to aż tak często wykorzystywane. Łowca chłopów, na litość. No naprawdę. Ja oczywiście uwielbiałem grać pijanicą. To jest wspaniała sprawa. Mieliśmy też oczywiście typy cudzoziemskie. Co uwielbiałem i co według mnie było jedną z największych plusów tych dzikich pól i co podbiło moje serce i ja zawsze grałem w takiej konwencji, to mamy tutaj informacje oczywiście o wyznaniach, mamy informacje o magii, tak, w XVII wieku i ona jest naprawdę bardzo fajnie przedstawiona, tak, ona jest taka tajemnicza, są tu normalnie przepisane takie czary z epoki, wróżenie i tak naprawdę kładziono nacisk na to, żeby zrobić to tak jak w XVII wieku i nie wiesz, czy to się uda, czy to się nie uda, to już zależy od mistrza gry, sami gracze nie są do końca przekonani, to nie jest jak w D&D, że rzucasz kocką i się uda, naprawdę trzeba dużo rzeczy tu wykonać, trzeba naprawdę się temu poświęcić i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co ja uwielbiałem całym moim serduszkiem, to jest rozdział o czartach polskich. No to jest po prostu, no przecież to jest wspaniałe. No po prostu na konno jadące czarty. I mieliśmy tu wypisanych tych wszystkie typy czartowskie. Był Boruta, znany wszystkim, był Rokita, nie mylić ze Sławkiem, był Rogaliński, herbu Rogala, no Wideracki, Pronobis, no przecież to jest wspaniałe. To jest wzięte bodajże, wszystkie te rzeczy, które się pojawiają z książki, Boże, jeśli dobrze pamiętam, Tuwima o czartach i tam jest informacja o tym, ale naprawdę, no świetne. Świetnie mi się to czytało i uwielbiałem wprowadzać te elementy czartowskie. No u mnie zawsze grałem w Dzikie Pola, to był mocny element taki nadprzyrodzony zawsze, który jakby przechodził do świata realnego. To nie tak, że ludzie coś tam myśleli, tylko że to się jakoś przeplatało i uwielbiałem to. To było dla mnie sztos, bo ja sobie po to grałem w gry fabularne, żeby dodać tej magii w tym wszystkim, nie? I według mnie to był jeden z większych plusów. Potem mieliśmy jeszcze bestie wszelakie i tak dalej. W bestiach wszelakich mamy Tatarów i tak dalej, a w zwierzętach, czyli zwierzu łownym mamy dziki, niedźwiedzie i chociażby chłopa polskiego, nie? To jest ten poziom jakby żartu, czajcie, nie? Konwencji. No i wracając. Ja uwielbiałem grać właśnie z tymi czartami. I tak patrząc z perspektywy lat, w ogóle wytwarzały się różne sposoby grania w Dzikie Pola. Były takie bardziej biesiadne, mniej biesiadne. Byli ludzie, którzy grali super historycznie, w sensie naprawdę tam robili jakąś tam, dużo czytali na ten temat i grali w takim osadzeniu bardzo historycznym. Ja tak nienawidziłem grać, nienawidziłem tego, bo kurczę, wiecie, o historii fajnie się uczyć, fajnie sobie tam poczytać, ale żebym ja jeszcze się dokładnie przenosił w te czasy i dokładnie to odgrywał, to nie. Dlatego bardziej wolałem zawsze te takie elementy dodawać magii, te czarty i tego typu pomysły. Wokół Dzikich Ból wyrosła dosyć szybko
jakaś taka społeczność i osób związanych z nim grających w Dzikie Pola. Ja oczywiście grałem w to dużo później i już chyba ten boom opadał powoli, ale ewidentnie było bardzo dużo fajnych publikacji, bardzo takich postaci ważnych dla historii Dzikich Pól, które publikowały w Magii Mieczu, w portalu i tak dalej. Świetne były te artykuły, naprawdę ludzie tworzyli cuda. I Dzikie Pola doczekały się też dodatków. 2 dodatki powstały. Bodajże pierwszy był chyba w Stepie Szerokim. Tak on wyglądał. Tutaj z grafiką, bodajże to jest Józefa Brandta, ale już nie pamiętam. Bardzo fajny, prosty dodatek. On ma stron bodajże 130 około. I to, jak już wspomniałem, był pierwszy. Zaraz zobaczymy tutaj spis treści, żeby Wam powiedzieć, co się w nim znajdowało. Mieliśmy informacje o Ukrainie, o kozakach, o Hanacie krymskim, relacjach Krymu z Rzeczpospolitą, czyli taki, wiecie, taki zbiór podstawowej wiedzy, jeżeli o to chodzi. I to było nawet spoko, bo mówię, jeżeli ktoś nie miał książek historycznych, to nie miał za bardzo skąd to wiedzieć. A tu było to w jakiejś takiej formie naprawdę w miarę przystępnej, żeby sobie o tym poczytać. Potem były konotacje typów tatarskich, czyli różne rodzaje typów, dodatkowe biegłości, o jeździe konnej. W ogóle był cały dodatek, który dawał mechanikę walki konnej, tak? Czyli też były do tego grafiki. Bardzo fajny pomysł, fajny dodatek pod tym kątem, tak? Też strzelania z konia i tak dalej. Były też kampanie w Stepie Szerokim. Spoko dodatek, według mnie. Wydawnictwa Maga. Kolejnym dodatkiem był Ogniem Mieczem, tak? I on wyglądał tak. Oczywiście tu mamy grafikę z Ogniem Mieczem. Oczywiście jest krzywonos na przedzie. No i ten dodatek, to wiadomo, już wyszedł po promocji filmu w 99 roku. No dobrze to chłopaki wymyślili. Boom na Ogniem Mieczem był, więc warto było wykorzystać. Natomiast ten dodatek był fatalny. W sensie, nie wiem, z mojej perspektywy to był taki skok. Ja już wtedy, nie wiem, czytałem sobie to Ogniem Mieczem. Ja już byłem, oczywiście, później go kupiłem, nie? Ale z mojej perspektywy czasu to było ciężkie, bo cała księga druga tutaj, to Dzikie Pola w ogniu, to był w ogóle skrót Ogniem Mieczem, tego, o czym jest książka, jakie są postacie, co się działo w poszczególnych rodzajach i tak dalej, i tak dalej. To było fatalne. Bardzo mi się to nie podobało. Potem była księga 5 Husarii, okej. Księga 6 Urzędy i Godności w Rzeczpospolitej. Mogłeś sobie poczytać, kim jest chorąży, miecznik, koniuszy, łowczy, wojski, ciwun na Litwie, bo to jest urząd litewski. W sensie spoko, ale kurczę, to tak czuć, że to jest narzucone do tych 100 stron troszeczkę na siłę i takie mięsko, które ci było potrzebne, to nie bardzo. Był tylko scenariusz Cisza przed burzą, tak? Przed burzą się nazywał po prostu. I osadzony właśnie w czasie przed buntem, przed powstaniem Chmielnickiego. To mnie nie porwało, nie ma co kryć. Ale był to drugi dodatek. Co więcej, Dzikie Pola doczekały się swojego kwartalnika o nazwie genialnej według mnie. Marketingowo to było świetnie. Nazywała się Kwarta. Nawet nie wiecie, co ja musiałem zrobić, żeby ją kupić. W sensie, ile ja się męczyłem jeszcze na raczkującym wtedy serwisie aukcyjnym Allegro, ale naprawdę fajnie było to wydane. To się już troszkę mi rozpada, ale kurczę, bardzo, bardzo przyjemnie to wyglądało. Jak dostałem to w ręce, to byłem mile zaskoczony. Bardzo fajne też tu były scenariusze. Dużo. Adrian Borejko jeszcze. Szczepan Twardoch, moi drodzy, macie tutaj tekst Szczepana Twardocha o Śląsku, bo o czym innym. Bardzo fajna sprawa. I potem doczekaliśmy się już drugiej edycji w 2005 roku. Druga edycja miała już inny format. Ja już Wam zaraz ją tutaj porównam. Bo mamy pierwszą edycję, jest taka. I mamy drugą edycję, tak? Jest mniejsza. Jakby troszkę inna estetyka. Ale naprawdę, oczywiście Józef Brandt,
grafikę Józefa Brandta. To jest towarzysz pancerny. Z tyłu mamy tutaj zdjęcie Larpowiczów. I też bardzo fajne wydanie. Przyjemnie się je czytało. Nowi ilustratorzy byli. Dużo grafik było wziętych z poprzedniej wersji. To jest odczuwalne, tak? Że dużo z nich to są po prostu przerysy, ale pojawili się nowi ilustratorzy. Też osoby, które możecie potem kojarzyć, bo to są naprawdę osoby, które do dzisiaj działają. Na przykład Dariusz T. Wielec. I Dariusza T. Wielca grafiki znajdziecie w internecie i to bardzo zacne. Jego bloga też znajdziecie. Wydanie było takie uboższe, bym powiedział, pod kątem takiej, nie wiem, estetyka, no to tak wyglądała, no wiecie, no jest to czytelne, czyste. Fajne rzeczy były tam na tej zasadzie, że mieliśmy jakby postaci, które się pojawiały i tam wyjaśniały nam niektóry świat, albo jakie można mieć pomysły na gry i tak dalej. Było też bardzo dużo tutaj przywar, dodatków, jak postać budować i tak dalej. Ogólnie no, postać można było stworzyć i było też pełno typów postaci, jakie można sobie było stworzyć znowuż. Jeszcze więcej niż poprzednio, tak? Bo mieliśmy, jak wcześniej było tam jest tych postaci szlacheckich, to tutaj pełno doszło jeszcze dodatkowych takich z ludów i bestii. Mamy jakichś łotrzyków, rzezimieszków, komediantów, furmana, chłopa, klechę, popa, służkę dworską. W ogóle tu się mocniejszy nacisk na postacie kobiece. Cudzoziemców mamy, tak? I tak dalej. No i tylko taka prawda, że no nie wiem, no nie wyobrażam sobie, jak ktoś tam grał, nie wiem, Banu, gdzie idzie Klech, Pisarczyk, Cyrulik i idą zdobywać świat. I Żak. W sensie to byłyby przygody naprawdę dosyć pocieszne. Chyba że gramy w takiej konwencji sowizdrzalskiej. No to wtedy rzeczywiście. Zmianie uległa też mechanika, ale tu nie będę się jakoś zagłębiał. Jakby tu ona była oparta o kościach K20, na kości K20, w poprzedniej wersji, w pierwszej edycji na K10, czyli jakby procentach, tak, oraz na K6. To wydanie doczekało się jeszcze dodatku o nazwie Pan Brat, ale go nie miałem, nie zakupiłem, a teraz już jest niedostępne niestety, ale już wtedy ono, nie wiem, nie było jakichś recenzji nie wiadomo jakich, tak, że warto, bo tam były chyba dodatkowe typy postaci, więc wiecie, no to jest bardzo specyficzny system i jeżeli chcemy grać w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, no to tak no nie zagramy każdą postacią, no nie ma co czarować, nie? Da się, ale no. Ale wracając jeszcze do głównego motywu, jeżeli chodzi o Dzikie Pola, wokół Dzikich Pól wyrosły naprawdę świetni ludzie i świetna taka grupa ludzi z całej Polski, którzy grali w te Dzikie Pola na portalu Valkyria.net. Powstała w ogóle strona www.dzikiepola.com, tak zwana swawolna kompania. Ludzie tam publikowali swoje scenariusze, swoje diariusze, swoje teksty. Ja też tam publikowałem. Było forum świetne, gdzie ludzie też rzucali swoje pomysły, grali na tym forum i tak dalej, i tak dalej. Były też larpy organizowane przez osoby związane z Dzikimi Polami, przez Łukasza Machowskiego, przez Artura Machlowskiego, Mateusza Budziakowskiego. No, te nazwiska są takie legendy, nie? To pewnie każdy o nich słyszał. No i grano w te Dzikie Pola i te larpy były, wiecie, to były takie naprawdę świetne czasy pod tym kątem, że no, tam cudów nie trzeba było, żeby ubranie mieć, a można było się naprawdę świetnie bawić. I ja też tak, jak się przeprowadziłem do Krakowa, jak już grałem sobie w te Dzikie Pola i przeprowadziłem się do Krakowa, to też wbiłem w ten świat larpów dzikopolowych, tego grania w Dzikie Pola. I teraz najlepsze z mojej perspektywy, jak grałem w Dzikie Pola, to też zacząłem pisać na forum dzikopolowym i tam poznałem Łukasza i też drugiego Łukasza, czyli Łukasza Pleśniarowicza i Łukasza Wronę, moich przyjaciół po dzień dzisiejszy, z którymi później założyliśmy stowarzyszenie. Nie tylko z nimi, ale z kolejnymi osobami, które poznaliśmy, którzy byli naszymi znajomymi. Założyliśmy stowarzyszenie Pospolite Ruszenie. Tak się teraz nazywa. Wtedy się nazywało Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Wiecie, klimat dzikich pól. I to stowarzyszenie działa po dziś dzień i robimy dużo bardzo fajnych i ciekawych wydarzeń. I właśnie to był taki początek, tak? Czyli na początku były Dzikie Pola, pierwsza edycja
i druga edycja, granie przez fora, potem przyjazd do Krakowa, wejście w ten świat larpowy, bardzo taki prosty i stamtąd naprawdę zauważyłem, że bardzo dużo ludzi naturalnie mówiło: hej, no fajne są te larpy, fajnie się gra, ale kurczę, tam gdzieś są ludzie, którzy też są w tych ubraniach, ale mają lepsze te ubrania, albo robią to inaczej. I wtedy się pojawiały informacje o tych rekonstrukcjach historycznych, o Vivat Vasa i zaczęli się wszyscy wkręcać w to, interesować tym i brać udział w tych wyjazdach, tak? I na początku każdy wyglądał fatalnie, jak jechał, bo nie miał tej wiedzy, bo Dzikie Pola nie dawały ci jakiejś wiedzy kostiumologicznej o tym, jak powinien być uszyty żupan, z jakich materiałów. Tam się szyło z zasłon, nie? Ale naprawdę ogromna liczba ludzi z tych larpów dzikopolowych, z tych dzikich pól szła potem do rekonstrukcji historycznej. I fajnie w jakiś sposób ją uzupełniała, no bo ludzie, którzy grali w dzikie pola, też mieli jakiś swój pomysł, jakieś swoje wyobrażenia o tym XVII wieku, dawali jakiś sznyt, dawali bardzo dużo, jeżeli chodzi o jakieś pieśni i taki charakter właśnie biesiadowania i śpiewania w XVII wieku. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. No naprawdę, dużo osób, wydaje mi się, przeszło z tych larpów. I ciekaw jestem, ile osób w ogóle, które są teraz w rekonstrukcji historycznej, grało w Dzikie Pola i je dobrze wspomina. Naprawdę był to fajny system. Pojawiły się kiedyś informacje, że ma powstać trzecia edycja, ale chyba nic z tego. Czy dobrze, czy źle, nie wiem. Być może teraz byłby boom na to? Ciężko mi stwierdzić. Naprawdę ja mam duży sentyment przede wszystkim do pierwszej edycji i do tych motywów czartowskich. I to był dobry system. Wspaniałe jest to, że człowiek mógł poznać takich ludzi i potem właśnie przejść do tych larpów, a z tych larpów do rekonstrukcji, a z rekonstrukcji historycznej do tego krawiectwa historycznego. I śmiało mogę powiedzieć, serio, że gdyby nie Dzikie Pola, to bym nie był tu, gdzie jestem. Nie mieszkałbym tu, gdzie mieszkam, nie robiłbym tego, co robię. Na pewno by moje życie się potoczyło inaczej. To jest właśnie piękno tego wszystkiego. Wspominając o kolegach, z których wtedy poznałem przez to forum i z którymi rozegrałem swoją pierwszą sesję RPG w Dzikie Pola właśnie w Krakowie, byli to dwaj Łukasze. Łukasz Wrona ma profil o nazwie Projektuje Gry. I naprawdę to robi. Tworzy różne gry edukacyjne, gry historyczne, wielkoformatowe, planszowe. Tworzy też gry RPG edukacyjne. Kawał świetnej roboty. Łukasz Pleśniarowicz prowadzi profil mul RPGowy na TikToku. Zachęcam bardzo Was serdecznie do tego, żeby sobie zapoznać się z nim i posłuchać, bo naprawdę w bardzo fajny sposób opowiada o sesjach RPG, o swoich pomysłach i o tym, jak to wygląda. Poprosiłem mojego kolegę właśnie, Mola, czyli Łukasza, żeby powiedział kilka słów o swoich opiniach, jeżeli chodzi o Dzikie Pola. Mam nadzieję, że znajdzie chwilę i się nagra. Jeżeli tak, no to teraz go usłyszycie i oddam mu z radością głos. Cześć, jestem Łukasz i jako mul RPGowy nagrywam filmiki na TikToku o grach fabularnych. O Dzikich Polach jakoś zawsze mam dużo do powiedzenia, bo rzeczywiście był to szczególny system RPGowy w moim życiu, który pomógł mi w pewnym sensie pójść w pewnych kierunkach, w których być może nie poszedłbym bez zainteresowania Dzikimi Polami. Jest szansa, że trochę powtórzę jakieś rzeczy, które mówi Tomek, bo prawdę mówiąc nie mam pojęcia, co on nagrał. Pierwszą edycję Dzikich Pól wygrałem w konkursie wiedzy o trylogii, mniej więcej w czasie, kiedy wychodziła druga edycja. No i to jednak w tą drugą edycję grałem najwięcej, zwłaszcza, że wspomniany konkurs organizował jeden z jej autorów, Artur Machlowski. I oprócz tego moim konkurentem w konkursie był Łukasz Wrona. I wszyscy trzej, grając sporo w Dzikie Pola, złapaliśmy też taki klimat, żeby spróbować rekonstrukcji historycznej. Pojechaliśmy jeszcze z kilkorgiem znajomych na rekonstrukcję w Gniewie, bitwy pod Gniewem, gdzie wystąpiliśmy jako polska szlachta, tyle że pieszo, mimo że szlachta walczyłaby konno. Mieliśmy bardzo niedobre stroje, patrząc z punktu widzenia jakiejś poważnej rekonstrukcji i przede wszystkim ten klimat zajawki na odgrywanie postaci, którego w rekonstrukcji, prawdę mówiąc, nie ma za dużo. Ale nazwaliśmy naszą grupę Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Dziś nazywa się Pospolite Ruszenie, jest stowarzyszeniem, które jako grupa istnieje już chyba z 19 lat
a jako oficjalne stowarzyszenie też już kilkanaście. I zajmujemy się nie tylko rekonstrukcją historyczną dla przyjemności, ale także edukacją poprzez rekonstrukcję, poprzez gry i poprzez przeróżne inne inicjatywy, warsztaty i tym podobne. Zapraszam oczywiście na naszą stronę. No właśnie, ale miałem gadać o dzikich polach, a tutaj opowiadam o jakiejś historii. I dlaczego? Myślę, że to dlatego, że coś było w tych dzikich polach, co rzeczywiście pociągało nas do tego, żeby zrobić jeszcze więcej. Dzikie pola są takim systemem, który ściąga ludzi trochę obietnicą opowieści jak z trylogii Sienkiewicza, choć kiedy otwieramy podręcznik, klimat jest bardziej na kmicicową kompanię niż kompanów Jana Skrzetuskiego, czyli jest taki trochę warcholski, natomiast żaden inny RPG wcześniej nie skłonił mnie do tego, żeby tak bardzo wchodzić w rolę, żeby odgrywać postać, żeby próbować na chwilę w czasie tej gry stać się tym jaśnie panem z opowieści o dzikich polach i spróbować rzeczywiście wczuć się w ten klimat. I stąd myślę, ta rekonstrukcja też się wzięła naturalnie, bo zaczęliśmy szukać okazji, żeby jeszcze bardziej to wzmocnić. Kiedy graliśmy, ubieraliśmy żupany uszyte z firanek i obić od foteli, albo przygotowywaliśmy stół, żeby oprócz samej sesji mieć taką tak zwaną biesiadę, żeby po prostu zjeść razem i napić się i porozmawiać. I to wszystko wynikało właśnie z tego, że klimat dzikich pól skłaniał do tego, żeby na chwilę przenieść się gdzieś indziej i pójść w to rzeczywiście w całości. Co do tego klimatu warcholskiego, zdaję sobie sprawę, że nie każdemu to odpowiada. Myślę, że ktokolwiek miał styczność z dzikimi polami, pewnie spotkał się też z jakąś krytyką, bo rzeczywiście sporo podręcznika przyjmowało ten punkt widzenia takiego polskiego szlachcica warchoła, który ma wiele niepochlebnych opinii na temat cudzoziemców i innych stanów i wiele osób uznaje to za dosyć nieprzyjemną stronę całej zabawy. Ja myślę, że miała to być satyra i jest to satyra na takie podejście, ale nie każdemu musi to odpowiadać. Zaleta dzikich pól jest jednak taka, że wcale nie trzeba grać w ten sposób. To nie jest tak, że cały podręcznik mówi, że macie być takimi wrednymi rębajłami, którzy się panoszą. Archetypy postaci są przeróżne i pozwalają na to, żeby rzeczywiście zobaczyć pewien przekrój społeczeństwa, przede wszystkim oczywiście stanu szlacheckiego, ale on nie był jednolity. Od wielkich magnatów po szlachciców, którzy nie mieli ani kawałka ziemi i wszystkich pomiędzy. Naprawdę jest z czego wybierać i wydaje mi się, że Dzikie Pola dają szansę na to, żeby opowiedzieć te historie z różnych punktów widzenia w różny sposób i to od graczy i mistrzów gry, czy też starosty gry będzie zależało, jak do tego podejdą. Bardzo dawno nie grałem w Dzikie Pola, ale zostały ze mną, zostały dlatego, że były pewną odskocznią do tego, żeby robić inne rzeczy, takie jak rekonstrukcja, czy inne projekty pospolitego ruszenia, żeby trochę wokół tego klimatu tworzyć z innymi ludźmi grupę znajomych z podobnymi zainteresowaniami i pasjami, którzy mają jakieś wspólne cele. To wszystko trochę brzmi sentymentalnie, ale naprawdę poznałem poprzez tę grę bardzo bliskich przyjaciół i znajomych i dużo dla mnie znaczyła. Także trudno nie być sentymentalnym. Tomka Łomnickiego też poznałem poprzez Dzikie Pola i zaprzyjaźniliśmy się poprzez te wspólne pasje. No i tym samym oddaję mu głos. Trzymajcie się. I teraz ciekawostka. Moi drodzy, jest system RPG o nazwie Wesen. Jest to system RPG, który przybył do nas ze Skandynawii i mamy tę przyjemność wraz z chłopakami z pospolitego ruszenia tworzyć dodatek inspirowany właśnie Wesen, bazujący na Wesen. I w tym dodatku będziemy sobie działać w terenach Galicji, na terenach Galicji, w świecie
Lachów, Górali, Pogórzan i Łemków. I więcej o tym projekcie będziecie mogli sobie usłyszeć i poczytać na naszym profilu Pospolite Ruszenie na Facebooku, na Instagramie i na TikToku. Jeżeli Was to zainteresowało i to, co robimy, to zachęcam Was, też wbijcie sobie tam i posłuchajcie o tym, co robimy, a być może pojawimy się u Was, bo my ten dodatek robimy po to, żeby potem zagrać z dzieciakami w szkołach, żeby promować im historię regionalną i pokazywać im, czym są gry RPG i w jak fajny sposób można łączyć fajną rozrywkę, czyli gry RPG, z edukacją, ze zdobywaniem wiedzy. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że o Dzikich Polach sobie część z Was przypomni. Może w komentarzach napiszecie, czy graliście w Dzikie Pola, czy macie jakieś fajne wspomnienia o Dzikich Polach, albo czy chcielibyście w nie sobie zagrać. Dodatkowo jeszcze na koniec Wam powiem, że wiem, że tworzą się teraz dwa chyba systemy RPG też osadzone w XVII wieku, ale co z nich będzie, nie wiem, aż tak w tematyce nie siedzę. Jeden jest w trakcie prac, a drugi chyba już jest na ukończeniu. Ale postaram się tam w komentarzach wrzucić informacje, jeżeli coś się dowiem. Tak czy siak, dzięki Wam wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!